No i jak widać tu kurczę dosyć dużo korozji. Ta powierzchnia tutaj troszeczkę siadła. No i niestety już w tym miejscu tutaj, to będzie też tutaj widać, po cylindrze dostawała się ciecz do komory spalania. Myślę, że to 20 000 na pewno nie starczy, no bo samej robocizny niestety trochę tutaj jest, żeby to wydobyć. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Dzisiaj taki tu przykład ciągnika klas Axos 340. No już chyba jest nieprodukowany ten model ciągnika. Ten jest dokładnie z 2010 roku. No, przebiegu teraz też tutaj nie powiemy, no bo jak widać tu jest troszeczkę porozbierane. Troszeczkę, bo bardzo porozbierane. A miało być troszeczkę, bo ciągnik trafił do warsztatu na wymianę uszczelki pod głowicą, no, ponieważ wydmuchiwał płyn od jakiegoś czasu. No, później właśnie płyn, no to klient tutaj zastosował inny środek chłodzący pod nazwą woda. No i chyba też ta woda troszeczkę tutaj niestety doprowadziła do większych uszkodzeń, właściwie jakość tej wody. Bo według informacji od klienta na tym układ wodą, tylko wodą był zalewany przez, nie wiem, 2-3 miesiące prawdopodobnie. No a sądząc po tym, co rozebraliśmy, to niestety się okazuje, że to kurczę dosyć tutaj mocno spustoszyło i teraz już nie jest to tylko wymiana uszczelki pod głowicą, a dosyć tutaj poważna naprawa. Tutaj leżą tak trochę rzucone na szybko rzeczy. Mamy też głowicę, tutaj widać. Już właściwie po zdjęciu głowicy widzieliśmy tu zaświecę latarką. Tutaj widać wnętrze, gdzie jest termostat. Bardzo duże zabrudzenie, osad, rdza. Też tutaj klient zgłaszał, że silnik tak jakby się nie dogrzewał. No ale to być może tutaj właśnie zacięty termostat, albo też silnik może się nagrzewał, tylko czujnik temperatury niewłaściwie odczytywał, fałszował temperaturę pracy silnika. No ale to powiedzmy głowica to jest tak zwany mały pikuś. Gorzej będzie, bo tutaj mamy widać oś odjechaną, a miało być delikatnie. I tutaj widzimy blok silnika. Ten blok i tak raczej byśmy musieli wtedy zdemontować. To z innego powodu akurat. Natomiast tak jak widać, tu już jest troszeczkę tak oczyszczone, no. Odleciały niektóre rzeczy, ale w zasadzie tak wszystkie tutaj wyglądały te przestrzenie pomiędzy tuleją cylindrem a bloku. No i jak widać tu kurczę dosyć dużo korozji, a najlepiej to chyba widać w tym miejscu. Tutaj jest chłodniczka oleju, no i widać, co tu się kurczę działo. Jeden niestety syf, no tak tego silnika się nie da niestety złożyć z powrotem, czyli wymienić uszczelki pod głowicą. Inna rzecz, że tutaj, żeby, tak jak widać, ten blok jest dosyć specyficzny, no i niestety ma taką troszeczkę tutaj wadę, że same jakby tuleje, czyli, ale to jest monoblok, a same ten tuleje tutaj jakby są osadzone dosyć słabo do bloku i zdarza się, i tak dokładnie w tym silniku też się tu zdarzyło, że ta powierzchnia tutaj troszeczkę siadła. No i niestety już w tym miejscu tutaj, to będzie też tutaj widać, po cylindrze dostawała się ciecz do komory spalania. No i pytanie, jak tam wygląda tłoki, wyglądają piesienie, no ale to jak tutaj za chwileczkę będziemy rozbierać dalej, to będzie widać. Więc chociażby z tego powodu byśmy musieli blok rozebrać, bo trzeba tutaj jednak splanować płaszczyznę. Rzadko kiedy planuje się płaszczyznę bloków, nawet przy usterce polegającej na wydmuchnięciu uszczelki pod głowicą, a ta uszczelka pod głowicą nie wytrzymała tak długo, bo z tego, co klient mówił, tu mówię, mogę powiedzieć około, nie wiem ile godzin przepracował, ale około 3 lata temu ten silnik był remontowany, no bo chyba miał przedmuchy, więc tutaj ktoś go remontował. Pytanie, czy wtedy ten blok był splanowany. Jeżeli ktoś nie splanował wtedy bloku, no to faktycznie taka troszeczkę strzał w kolano, no bo
jakiś czas to wytrzymało, to jest uszczelka metalowa. No i ona się już tam, kurczę, no, pewne rzeczy nie zniweluje, więc jeżeli tutaj mamy nierówność, to wtedy jest takie ryzyko, że to dosyć szybko uszczelkę dmuchnie, no i tak też tutaj to wydmuchało. I tak jak mówię, rzadko kiedy planujemy bloki, no ale jeżeli jak już blok mamy wyciągnięty i ma ileś tam przepracowane, albo jest problem z uszczelką, głowicą i to powiedzmy drugi raz, no to wtedy blok trzeba no, niestety splanować. Najczęściej wystarczy splanowanie głowicy, no ale tutaj planowanie bloku, ale planowanie bloku to jest jedna rzecz, natomiast oczyszczenie tego sadów rdzawych, tej korozji, to jest tutaj troszeczkę może większy problem, chociaż zobaczymy, może nie taki diabeł straszny, jak go malują, bo myślę, że tutaj uda nam się to oczyścić za pomocą ultradźwięków. Gabaryt jest dosyć spory, myjki ultradźwiękowe najczęściej są małych rozmiarów, one służą do czyszczenia precyzyjnych rzeczy, ale jest firma, która ma taką dosyć troszeczkę większą myjkę i ten blok na pewno wejdzie, bo myjka ma 60 chyba centymetrów, a blok ma 50 parę. Także tutaj blok rozbierzemy do zera. Przy okazji zweryfikujemy, jak wyglądają panewki, jak wyglądają pierścienie i tłoki, a sam blok, nie tylko blok, bo głowice, blok i tutaj chyba jeszcze tu pokażę chłodniczkę oleju. Tak to wygląda w środku. Oddamy właśnie do wyczyszczenia ultradźwiękami i zobaczymy, jaki to będzie efekt, ale to będzie widać, będzie można później porównać, jak wygląda teraz, a jak to wygląda po czyszczeniu i jaki to jest efekt. Także teraz rozbieramy do czyszczenia na ultradźwięki. Jak będzie wyczyszczone, to wtedy planowanie powierzchni i głowicy, i bloku, a jakie inne jeszcze części dojdą, to tutaj no dopiero musimy przeprowadzić weryfikację. Na pewno wiadomo, że termostat leży chyba tu w kabinie, bo był wymontowany wcześniej. O, to pokażemy, jak wygląda na przykład termostat w takim silniku, gdzie zastosowano wodę, aczkolwiek faktycznie to no, tak to niestety wygląda, no i teraz posypało się, no i się gdzieś tam znajdzie. Trochę dziwne, że aż tak mocno w tak krótkim okresie czasu, więc tutaj no, pewno dwie rzeczy. Być może materiał, z którego wykonany jest blok silnika, mało odporny na działanie wody, czyli nadwrażliwy, no albo też faktycznie woda bardzo złej jakości, która no takie spustoszenie tu niestety dokonała. Rzecz, którą trzeba jeszcze na pewno tutaj zrobić, to tutaj mamy nagrzewnicę, wymontować i wyczyścić nagrzewnicę, bo ogrzewanie też w tym ciągniku nie działa, no ale to nie ma prawa działać chyba, skoro widzimy tutaj w przewodzie aż grubo, to wszędzie poszło w układ. Na pewno trzeba będzie oczyścić tu chłodnicę, tu widzicie, klucz jest wewnątrz. Z zewnątrz to jest tam lekka sprawa, bo tam to nawet to, że jest rdzawe. Tutaj też jak taki właśnie dziwny nalot praktycznie na całym silniku, tak jak tu wentylator, no ale to wynika z tego, że klient mówi, że jak dolewał wody, to odkręcił korek, no to czasami tam gdzieś coś się wydmuchało na zewnątrz, no i to tak wentylator rozniósł po całości. No i tak wygląda, jakby kurczę go ktoś kwasem potraktował no i zardzewiało wszystko, ale to jest tylko powiedzmy nalot. Natomiast no, już patrząc po tym nalocie na zewnątrz, to można sobie wyobrazić, co tam jest wewnątrz chłodnicy. No wiadomo, że jak chłodnica będzie wewnątrz zabrudzona, to niestety ten układ chłodzenia będzie mało wydolny, no i wtedy silnik po remoncie może długo nam nie wytrzymać. Także no, woda jednak nie jest najlepszym czynnikiem chłodzącym do stosowania w silnikach, no bo możemy mieć taką sytuację jak tutaj. Tak jak mówię, miała być mała, szybka naprawa, ciągnik potrzebny do paszowozu, no a tutaj się niestety i w czasie nam rozciągnie ta naprawa, ale też co gorsze,
niestety kosztowo, no bo tu już to nie będzie kilka, a pewno kilkanaście, a pewnie myślę, że to 20 000 na pewno nie starczy, no bo samej robocizny niestety trochę tutaj jest, żeby to wydobyć. Tu ciągnik jeszcze miał ładowacz czołowy, TUS, więc no tych rzeczy dodatkowych tutaj do zdemontowania jest więcej. No ale przy okazji, tutaj już chyba nie będzie lepszej okazji, żeby usunąć wyciek oleju tutaj z rejonu orbitrola. Trzeba zobaczyć, którędy to leci, no bo tak widać, to jest na razie wszystko całe brudne, no ale teraz jest idealne dojście, żeby to tutaj naprawić, no bo gdy jest silnik zamontowany, a tak jak mówiłem już niejednokrotnie, czy mniejszy ciągnik, czy tam mniejsza maszyna, bo to dotyczy wszystkich i samochodów, i ładowarek, i ciągników, czy mniejszy, bardziej kompaktowy pojazd, to niestety dojście do tych niektórych elementów jest znacznie trudniejsze niż w maszynach większych, no bo to gdzieś trzeba to wszystko upchać w jakąś określoną małą przestrzeń, no i teraz mówię, czym mniejszy, tym gorzej, także czasami lepiej naprawiać duży sprzęt, no na przykład tutaj Fendt 824, na razie tak wjechany, żeby nie stał na dworze, czeka w kolejce, aż tam coś się zluźni, bo tam mamy jeszcze dwa duże Maseje do skończenia w zasadzie, no i tutaj go wstawiliśmy teraz na warsztat, żeby nie stał na zewnątrz. Nam tu nie przeszkadza to zbytnio, poza ładem, ale no jest mobilny, to że w każdej chwili można wyjechać tym ciągnikiem, no i tutaj czeka też za niedużą akurat naprawą, a priorytetem właściwie w tym momencie jest ten właśnie tutaj ciągnik klasa, no, który tam klient potrzebuje, czyli tam teraz go zastępuje na pewno, no bo nie wyobrażam sobie, żeby, no, myślę, że to przez pewno 2 tygodnie może tyle zejść z myciem, tak właśnie tym ultradźwiękami i szlifowaniem, zamówieniem części, że to może z 2 tygodnie nam się to zrobić, no i wtedy kurczę, przez 2 tygodnie krowy bez jedzenia mogłyby nie przeżyć niestety.